Czekaj, bo Puszek zgłodniał i ma tą zanętę tutaj. O kur... No musisz mi wybaczyć. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Sonubites Polska w nietypowej scenerii. Michał uznał, że będę najlepiej się prezentował w świetle reflektorów, dlatego kazał mi bardzo wcześnie wstać rano na ryby. Dobra, teraz już serio. Jak widzicie, sceneria jest nietypowa. Lampy, ciemno. Myślę, że za jakieś 40 minut, może godzinę zrobi się widno, bo jesteśmy przed świtem nad wodą. Jestem nad rzeką Nogat. Chciałbym zapolować na leszcze, ale trochę nietypowo, bo jako zanętę wykorzystam mieszankę, która będzie zawierała mielone pelety oraz mączkę rybną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam na film. Przygotowałem dwie zanęty. F1 Dark, wszystkim znana bardzo dobrze zanęta, oraz Salted Caramel. To jest zanęta nowa także dla mnie, więc będę chciał sprawdzić jej skuteczność. Wymieszam ją z F1 w proporcji pół na pół. Salted Caramel to jest taka dosyć jasna mieszanka, F1 Dark ciemna, więc chciałbym taki popielaty, ciemniejszy kolor mieszanki uzyskać. Przygotuję 3 miarki każdej z tych zanęt, wymieszam to. Chciałbym osiągnąć mniej więcej około 7-8 litrów zanęty. Tej zanęty także dodam 3 miarki. Dobra, wszystko. Wymieszam składniki na sucho. Ta zanęta już się zrobiła ciemniejsza i będę chciał tą zanętę osłodzić. Mam ze sobą melasę. Dostałem ją w zeszłym roku od Wojtka, bańkę 5-litrową, więc Wojtek jest tutaj miejscowym wędkarzem. Na pewno tutaj używa tej melasy, więc ja, wzorując się na Wojtku, też wykorzystam melasę. Bardzo dziękuję. Zobaczcie, jakie tofi. Do tej melasy dolałem wody, no i teraz muszę ją rozpuścić. Pewnie w całości nie da się rozpuścić, ale chociaż chciałbym uzyskać w miarę taką jednolitą ciecz, trochę gęstszą od wody, ale nie tak gęstą jak sama melasa, więc cierpliwie to mieszam. To, co się wyleje, to już jest taka, powiedzmy, zabarwiona woda. O, już czuję po palcu, że jest lepiej. Dałem 6 miarek zanęty, więc zamierzam do tego dodać 2 miarki wody, 1:3, to jest przy większości zanęt Sonubites bezpieczna proporcja. Na dnie jeszcze trochę zostało tej melasy, jeszcze troszkę dodam. No, piękna zupka tutaj się zrobiła. Przygotowałem dosyć dużo zanęty, więc wykorzystam do tego celu wkrętarkę. Na razie ta zanęta jest bardzo mokra. Jest dosyć chłodno, dam jej, myślę, że z kilkanaście minut, może pół godziny i te cząstki wchłoną wilgoć, spęcznieją i wtedy przetrę to wszystko przez sito. A few moments later. Robi się widniej. Dałem trochę tej zanęcie czasu, żeby wchłonęła wilgoć. Jeszcze całej nie wchłonęła. Jeszcze czuję, że jest zbyt wilgotna, ale jest chłodno. Dodałem tej melasy, która jest bardziej gęsta, więc myślę, że to spowodowało, że ten proces wchłaniania jest dłuższy. Ale nigdzie mi się nie śpieszy, jak widzicie. Chociaż już teraz można by było spokojnie wędkować, ale
powoli chcę przygotować mieszankę, żeby była taka jak należy. Minęły 3 dni. Zobaczcie, już się zrobiło jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno i znowu jasno, więc jestem. Minęło kilkadziesiąt minut. W tym czasie zdążyłem ustawić stanowisko. Wygruntowałem łowisko, no bo tutaj nie łowiłem w tym miejscu. Byłem co prawda na Nogacie, ale dokładnie w tym miejscu nie łowiłem. Chciałem znaleźć najgłębsze miejsce tutaj w tej rynnie i z moich wyliczeń i prób wyszło, że najgłębsza woda jest około 30 metra, więc tak sobie przygotowałem wędki oraz wędzisko do nęcenia. Mam już rozrobioną zanętę. Tej zanęty mam około 7 litrów. Mam też przetartą paczkę gliny wiążącej. To są 2 litry, więc zrobię sobie 2 mikstury. Pierwsza mikstura to będzie w proporcji 2 do 1, czyli wezmę te 2 litry ziemi oraz 4 litry zanęty i to będzie mieszanka, którą będę używał do nęcenia wstępnego i do donęcania, a 3 litry, które mi pozostaną, wykorzystam do napełniania koszyczka. W sumie najprościej to będzie, jak odbiorę sobie te 3 litry do koszyczka. Mam 3 litry, to będzie szło do koszyczka. Tu mi powinny zostać 4 litry. Nie chcę być inaczej. Wiem, że paczka ziemi to są 2 litry. Przez lata sprawdzony temat, więc bez sprawdzania to dodaję. I muszę to wszystko razem wymieszać. Poproszę wkrętareczkę. To jest odpowiednie narzędzie do takiego mieszania. Mam mieszankę 2 do 1 oraz czystą zanętę. Tej czystej zanęty, ona jest dosyć sucha, jej nie ruszam. Nawet chyba nie będę przecierał tego przez sito, bo wykorzystałem wkrętarkę i ta wkrętarka bardzo dobrze napowietrzyła tą mieszankę i rozbiła wszystkie grudki, więc sita nie wykorzystuję. Ta mieszanka z gliną też ma odpowiednią konsystencję, jest dosyć sucha, ale zamierzam dodać do niej dosyć dużo przynęt i te przynęty spowodują, że będzie bardziej mokra. Przede mną najbardziej męczący, no oprócz tej podróży tutaj, kawałek przygotowań. Mam 3 litry mieszanki i do tego będę dodawał przynęty. Oczywiście dodam do tego parzaków, białych robaków uśpionych. Użyłbym żywych robaków, ale przez to, że chcę przygotować wałki, no to uśmierciłem te robaki, żeby nie było tak, że one będą wychodzić z kuli, gdy te kule przygotuję. Więc mam te parzaki. Oprócz tego też wezmę porządną porcję dendroben. No ładnie to wygląda. Mam też grubą ochotkę, więc trochę grubej ochotki też dodam. Zanęta była no sucha, można powiedzieć. Ta glina też ją wysuszyła, bo ja tej gliny nie dowilżałem. Dodałem przynęty, ale nadal jej konsystencja jest za sucha, więc wezmę, mam tu kubeczek. Zawsze wody można dolać w każdym momencie. W drugą stronę to nie działa. Jak widzicie, te przynęty są widoczne w tych kulach. Te białe robaki dominują, ale i gdzieś te ochotki widać pojedyncze i dendrobeny. Pierwsze kule nie będą bardzo spoiste, więc one dosyć szybko puszczą i zadziałają. Do kolejnych kul będę dodawał, dalej do tej mieszanki będę dodawał więcej wody i kleju, i szarego, i bentonitu, więc kolejne przeze mnie przygotowane wałki będą bardziej spoiste. To wszystko, co tutaj przygotowałem, mam zamiar wrzucić na start.
To się nazywa mocne otwarcie. 30 sekund niecałe po zarzuceniu. Tego nawet Michał by się nie spodziewał. Na razie jeszcze ta ryba nawet nie szarpnęła, tylko zaciąłem i czuję, że coś holuje. Jeszcze nie było mocnego szarpnięcia. Ciekawe. Tutaj się zaczyna dziać. Łowisko jest dosyć głębokie, więc pewnie tutaj przy brzegu, przy wychodzeniu z tej rynny, no to te leszcze będą mocniej o sobie dawały znać. Przygotuję też sobie podbierak od razu. Ale grzecznie, ładnie tu przypłynął. Jest pan leszcz. No, ładna ryba, zobaczcie na przywitanie. O, już taka jest srebrna, ale uwierzcie mi, to już jest, waży swoje ta rybka. Brzuszek ma taki okrąglutki. Od razu zdradzę, na co wzięła, zobaczcie. Na wiatraczek. Ryba na wiatraczek. Ale zapięta tak delikatnie, wcale nie mocno. Zmierzę cię, ciekawe ile ma, chociaż długi taki bardzo nie jest, ale jest ciężki. 46 cm, nawet tutaj 47. 47 cm leszcz na przywitanie. Ja jestem zadowolony. Jak jeszcze coś złotego się dzisiaj uda złowić, to będzie super. Ale takie ryby, już jest piękne wędkowanie. Spodobało mu się, bo tak wcale szybko nie chciał stąd odpływać. Rozpoczęło się nieźle, już jedynka na moim liczniku ryb jest zaznaczona. Wygruntowałem, tak jak wspomniałem, to stanowisko dosyć dokładnie. Około 30 metrów od brzegu znalazłem najgłębsze miejsce w rynnie. Tutaj ze stoperem to sprawdzałem i 30-gramowy ciężarek opadał około 5 sekund, 5,2 sekundy, więc dosyć długo. Myślę, że tu może być około 4-5 metrów wody, więc dosyć duża głębokość. Do łowienia, z tego powodu też do łowienia wybrałem zabudowany koszyczek, który chroni zawartość, bo ten koszyczek też przez kilka sekund spada. Zależy mi na tym, żeby cała zawartość spadła na dno. Nie chcę, żeby cząstki jakieś odrywały się w toni, żeby te leszcze nawet nie pomyślały, żeby gdzieś tam w toni czekać na jedzenie. One mają przyjść, dopłynąć do dna i żerować tam, gdzie jest moja przynęta. Czyli zabudowany koszyczek, Hexmesh Solid, open end, taki powiedzmy tradycyjnej budowy, ale zabudowany z kilkoma tylko otworkami. Największy rozmiar XL, masa 40 gramów. Próbowałem wcześniej 30, ale miałem wrażenie, że ta 30 delikatnie się przesuwa, więc wybrałem 40 i wygląda, że ta 40 bardzo dobrze na dnie stoi. Nie widzę, żeby gdzieś tam przeskakiwał ten koszyczek po dnie. Koszyczek w największym rozmiarze, wypełniam go zanętą, czystą zanętą, którą przygotowałem i do tej zanęty dodaję cięte dendrobeny oraz te martwe białe robaki. Tak zaczynam, a co będzie dalej, to zobaczę. Widzieliście, jak wyglądało przywitanie. Było ciemno, byłem oświetlony przez lampy, ale jesteśmy tutaj na takim odcinku Nogatu, gdzie przyjeżdża wielu wędkarzy, więc żeby zająć miejscówkę, trzeba było być rano przed innymi wędkarzami. Stąd nasza taka poranna wizyta nad wodą. No i tutaj, z tego co wiem, no nie znam bardzo dobrze tego odcinka, ale to jest miejsce, gdzie łowi się leszcze. Więc założyłem sobie, że no raczej coś tam się złowi. No to nie będzie taka wyprawa, na której będzie trzeba walczyć o rybę. Takie przynajmniej coś mam w głowie do tej pory. Dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie grubych przynęt. Zanęta na mączce rybnej
dosyć gruba, bo o ile zanęta F1 Dark jest dosyć drobno mielona, no to ta zanęta Salted Caramel ma takie grube cząstki, nie wiem czy to są biszkopty, czy nie wiem co to jest, no ale grubsze, wyczuwalne takie cząstki są w tej zanęcie. Do tego poszły grube przynęty. Nie używam Jokersa, nie używam pinek, tylko same grube przynęty, bo chciałbym wyselekcjonować tutaj te leszcze, żeby mi nie brały jakieś takie malutkie leszczyki, czy jakieś jazgarki, czy jakieś inne ryby, które na pewno tutaj też przebywają. Chciałbym, żeby w moim łowisku zameldowały się ryby ponad 50 cm, więc jeżeli uda mi się złowić leszcza ponad 50, będę bardzo zadowolony. Jeżeli jakaś 60 będzie chciała zapozować do kamery, no to w ogóle będzie super. Człowiek kombinuje, a tu może trzeba sięgnąć po jakieś prostsze metody. Trochę opowiem, co się wydarzyło, bo zanęciłem dosyć obficie, bo tutaj miałem takie informacje, że jest dosyć dużo leszczy. No i mówię, jak jest dużo leszczy, grube przynęty, więc założyłem na haczyk dendrobenę z białym robakiem. Po 30 sekundach miałem branie. Więc mówię, super, działa. Gruba przynęta, duży haczyk. No ale później wykonałem, myślę, że z 10 zarzutów i nie mogłem złowić innej ryby jak jazgarz. Co jakiś czas brał ten jazgarz. Już kombinowałem z przynętami, pęczek ochotek, białe robaki, pęczek białych robaków, kawałek dendrobeny, 2 dendrobeny. I to nie przynosiło żadnego efektu. Już nawet chciałem donęcić to stanowisko, bo mówię, może te wałki, które podałem, one w tej wodzie no na początku zrobiły jakiś huk, a później tak bezwładnie leżą na dnie i to słabo te ryby wabi. To jest kolejna ryba. To co wspomniałem, dokończę może myśl, że próbowałem no, różnych przynęt na tym dużym haczyku. Mówię, no kurczę, łowisko wyglądało jakby tam nie było tych leszczy, no bo na te nawet duże przynęty miałem brania jazgarzy. I nawet wpadłem na coś takiego, żeby to łowisko donęcić mocno. Ja może wypuszczę tą rybę i będę dalej opowiadał. Wracając do poprzedniej myśli, próbowałem różnych sposobów. Pęczek ochotek z pinką, pęczek białych robaków, 2 dendrobeny, pół dendrobeny, kawałek dendrobeny i nie miałem brania leszczy. Tylko co jakiś czas miałem wskazania i to były jazgarze i to takie, no nie wiem czy kiedyś mniejsze w życiu łowiłem jak te jazgarki. Więc no to było słabe wędkowanie. Zdecydowałem się, żeby donęcić nawet to łowisko. Tak sobie pomyślałem, że trzeba może podać luźny towar, no bo to jest głęboka rzeka. Łowiłem 40-gramowym koszyczkiem, zmieniłem teraz na 50-gramowy. Ale tak bardziej z rozsądku niż z musu. I tak sobie pomyślałem, że przy dnie tam może nic nie płynie i trzeba zrobić jakieś zamieszanie w tej wodzie, żeby dać sygnał leszczom, że tutaj jest dla nich przygotowana stołówka. Ale jeszcze przed tym donęceniem postanowiłem sprawdzić jeszcze inną rzecz. A mianowicie zmieniłem przypon. Miałem wcześniej haczyk numer 12, teraz założyłem 18, więc znacznie mniejszy haczyk. Na cieńszej żyłce, bo tutaj mam 11 na przyponie, tam miałem 13. No i założyłem mniejszą przynętę, 2 ochotki i pinkę i branie nastąpiło praktycznie natychmiast. Zarzuciłem zestaw i branie nastąpiło natychmiast, więc kurczę, być może te leszcze żerują, natomiast no to nie są ryby, które dzisiaj akurat będą brały na te duże przynęty. No tak jest z rybami. Jednego dnia się je łowi na duże przynęty, innego dnia warto sprawdzić mniejszą przynętę podaną na mniejszym haczyku, żeby tą rybę skusić do brania. Zobaczę, no pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale mam nadzieję, że złapałem jakiś trop i to pozwoli łowić lepiej w dalszej części. Michał, mam klocka, żeby w podbieraku przytrzymać, tylko nie wiem, czy mi przez oczka nie przejdzie. No jednak po tym leszczu wziął jazgar, co prawda jest 5 razy większy jak jego poprzednicy, no ale to nie o taką rybę tutaj chodzi, więc jednak chyba rozważę to donęcenie. Jeszcze dam jedną szansę, ale rozważę donęcenie tego łowiska, tak żeby te ryby może sprowadzić do dna, bo też tak sobie myślę, że skoro branie tego leszcza nastąpiło bardzo szybko, to może oznaczać, że to była ryba, która gdzieś tam
podążyły za koszyczkiem do dna, to być może trzeba dać im taki sygnał, żeby one jednak do tego dna na żerowanie zeszły, bo widać, że no być może są, ale niechętnie chcą do dna spłynąć. Chciałem donęcić łowisko, bo po tym leszczu złowiłem jazgarza, długo się nic nie działo, już nawet wstałem z kosza, żeby sobie przygotować zanętę. Wędka cały czas była zarzucona i branie nastąpiło po 7 minutach. Więc być może powolutku tutaj te leszcze przyjdą do tego mojego stanowiska. Może na razie jeszcze zaczekam z donęceniem. Jeszcze dam szansę. No nie jest to duży leszcz. Zdecydowanie mniejszy, nawet bym powiedział bardzo mały. To nie są te ryby, po które tu się przyjeżdża. Szalał i się zawinął. Skąd ty się tu wziąłeś? Weź się przedstaw. Taki srebrzysty młodzieniec. I do wody. Ajajku, no byś się ładnie ustawił, to byś pięknie sobie odpłynął. A tak to... No właśnie. Widać, że młody, nie? Branie piękne było takie, o. Kurczę, spadła rybka, niestety w łowisku. Zobaczę, może to nie wpłynie negatywnie na resztę. No ale to był leszcz na pewno, to nie był jazgarz, przynęta cała zjedzona. Brania jak są, to są bardzo czytelne, więc chociaż to jest fajne, że tu się za bardzo nie trzeba domyślać, tylko tarmosi szczytówką. Ja mam dosyć mocną szczytówkę, bo to jest szczytówka 2-uncjowa. Nie wiedziałem czego się spodziewać, jaki będzie duży uciąg, więc wolałem założyć grubszą niż za cienką. No jak na razie ta gruba szczytówka też dobrze sygnalizuje brania. Dobra, w oczekiwaniu na branie może zdążę herbaty sobie nalać. Już próbuję różnych cudów tutaj, żeby te ryby skusić. Mam wrażenie, że te leszcze gdzieś tutaj się znajdują, natomiast tak jak one by były nad dnem. Teraz założyłem znowu bardzo długi przypon, żeby wydłużyć opad. Więc myślę, że teraz od haczyka do koszyczka mam około 1,20 m. Nastąpiło branie, więc kurczę, no nie wiem. Na razie tak nie mogę powiedzieć, że mam jakąś super metodę i mam klucz do tego łowiska. Tak troszkę działam po omacku. No ale dlatego to wędkowanie jest takie piękne, że nie wiemy, co nas nad wodą spotka, czego się spodziewać, jak zareagować. Ten leszcz jest większy od poprzedniego. Więc chociaż tyle. Ryba już na pewno ma ponad kilogram. Zobaczcie, jaki mam długi przypon. No ale ryba wzięła, było sygnalizowane branie. No to jest też 47 cm leszcz, więc z tej samej bandy co na początku. No nic, będę próbował na niedużą przynętę, długi opad. Dosyć szybkie branie, więc może to będzie klucz do sukcesu. Musi być jakaś puenta? No nie jest to łowienie takie, jak sobie wyobrażałem. Początek był dobry, później jakieś tam pojedyncze ryby, natomiast mnie to nie satysfakcjonuje, bo nie ma regularności w tym łowieniu, co tak oznacza, że te ryby się nie ustawiają tak, jak ja bym sobie tego życzył, więc chcę donęcić. Z tym, że teraz nie donęcę wałkami, tylko podam tą mieszankę, tą co sobie zostawiłem na donęcanie, podam ją luźno, nabiję ją w tego typu koszyczek, więc na pewno coś tam się z tej zanęty obsypie w toni. Chodzi mi o to, żeby taki sygnał poszedł do ryb, żeby to nie było
nie była taka zanęta, która zalega na dnie, tylko taka zanęta dosyć aktywna, która w toni zapracuje na dnie też, no jakoś tam zadziała i te ryby będzie dodatkowo wabić. Mam wrażenie, że ten uciąg tutaj jest znikomy, więc to, co leży na dnie, to tak jakby dla tych ryb tutaj, które przebywają w okolicy, jest nieatrakcyjne. No te ryby o tym się nie dowiedziały. Jakiś tam jeden czujny leszczyk podpłynął do tego po pierwszym nęceniu, natomiast reszta się o tym nie dowiedziała. Chcę tą resztę też zawołać, bo jak będzie więcej ryb w łowisku, no to wtedy to żerowanie ich jest lepsze, no bo one muszą konkurować o pokarm. Wtedy są pewniejsze brania, bardziej regularne. A czy tak będzie? Zobaczymy. To są tylko moje przypuszczenia. No jest ryba, nareszcie jest ryba. To już jest lepsza ryba. No to donęcenie, co zrobiłem, to chyba pomogło, bo dosyć szybko nastąpiło branie. Ale też ciekawa sytuacja, tak sobie pomyślałem, że skoro zanęcę, zrobię zamieszanie, no to te ryby spłyną do dna i będą lepiej żerować, więc wziąłem wędzisko z większym haczykiem, założyłem większą przynętę, przestałem 8 minut i nawet nie było wskazania, więc wróciłem z powrotem do tego haczyka numer 18 z białym robakiem, 2 ochotkami. Muszę tu ostrożnie, bo ryba do dna chce dopłynąć. Nie jest może jakoś bardzo duża, ale jakaś taka narowista, waleczna. No przyzwoity leszcz, nie narzekam. Więc na tą małą przynętę bardzo szybko nastąpiło branie. Na dużą przynętę, oprócz pierwszej ryby, później nie mogłem skusić nic do brania. Więc chyba muszę to zaakceptować i łowić po prostu delikatniejszym zestawem. No to chyba jest największa ryba dzisiejsza, przynajmniej tak najlepiej wygląda. Już taki konkretny pan, bo widzę, już ma początki wysypki. Ryba ma już takie piękne kolory. Nie jest to taki srebrniutki leszczyk. Taki delikatny. Trochę miedzi ma w sobie, ale z gracją odpłynął. Te większe odpływają z gracją, więc chciałbym Wam zaprezentować takiego naprawdę dużego, żeby bardzo powoli, majestatycznie opuścił tutaj nasz rejon. Jest świetna reakcja na to donęcenie. Być może co jakiś czas trzeba tym rybom dać jakiś sygnał. No, ta ryba wygląda na dużą. Ciekawe, jak duża będzie. Czy to będzie największy dzisiaj? Tak na razie wygląda, ale nieraz to można się pomylić, bo niektóre te ryby, nawet mniejsze, one są tak bardzo waleczne. Zobaczę. Taką mam nadzieję, że to będzie ryba, która tutaj zrobi robotę i ucieszy wędkarza. No tak, walczy świetnie. Te szarpnięcia są takie bardziej wyraźne niż tamtych ryb, więc jestem pełen nadziei, że to będzie ponad 50 cm leszcz. Odciągam tutaj od trzcinowiska, bo po prawej i po lewej stronie mam trzcinowisko. Mam nadzieję, że ta ryba nie będzie chciała jakoś w ostatniej chwili zaparkować w tym trzcinowisku. Dobra, z lewej strony uciekła, teraz widzę, idzie w prawą stronę. Też jest trzcinowisko. Ciekawy jestem, co to za ryba jest. Naprawdę waleczna, jak tutaj na to, co miałem. Nie da się podciągnąć. Może być ładny leszcz. Nawet wstanę, żeby się tu o nic nie zaczepił. No nie jest to bardzo duży leszcz. Wiem, że tutaj takie ponad 60 cm się trafiają. No, ale jest ładny. A co najważniejsze, waleczny. Złoty, waleczny leszcz. No ten już taki miedziano-złoty. 49 cm, samczyk.
Piękna rybka. No pięknie wziąłeś, pięknie walczyłeś. No myślałem, że jesteś większy, a ty jesteś taki po prostu waleczny, więc wracaj do siebie. Weź jakiegoś tam miejscowego Herkulesa ze swojej siłki przyprowadź, bo chyba coś tam pakujesz, bo taki kurde mocny gość. No ale to jest to, te duże odpływają tak z klasą. Dlatego warto łowić duże ryby. Odniosłem takie wrażenie, jakby te ryby, te leszcze stały w tonie. One nie żerowały przy dnie. Według mnie świadczą o tym jazgarze, które na tym dnie są i nieraz przechwycą przynętę, ale także brania, które miałem. Brania, które następowały dosyć szybko po zarzuceniu, co tak według mnie one następowały, jak gdzieś tam przynęta opadała, to ten leszcz albo podążył za tą przynętą, albo wręcz pochwycił opadającą przynętę, więc takie mam poczucie, że ryby nie żerują, tylko gdzieś tam pilnują tego zanęcenego miejsca, dlatego mała przynęta jest dobra, nie duża, tylko mała przynęta. Teraz łowię na białego robaka z 2 ochotkami, nie jest to jakaś duża przynęta. Ten biały robak to jest jakiś taki atrakcyjny element, który może pobudzić rybę podczas gdy ta przynęta opada, no to jest dobrze widoczny. No i stosuję długi przypon. I kilka ryb udało mi się złowić w ten sposób, że donęciłem łowisko tą mieszanką, którą miałem przygotowaną, ale czekałem, aż mniej więcej szklanka będzie, tak sobie w głowie to układam, około powiedzmy 1,5–2 metry nad dnem i w tym momencie zrywam tą szklankę. Zrywam w sensie szarpię, żeby zawartość wydobyć ze szklanki i żeby ta zanęta jakoś w takich luźnych frakcjach spadła na dno. I to mam wrażenie, jakoś tam te leszcze pobudza, że przez chwilę są pobudzone, wybierają to, co tam w tej toni pozostało. No i bardzo często po tym następują brania. Można złowić 1–2 ryby i trzeba znowu donęcić, znowu coś tam w tej wodzie zrobić, żeby te ryby znowu chciały brać. Takie dosyć trudne łowienie, wymagające, no ale jak to jest droga do celu, no to dlaczego z tej drogi nie skorzystać? Ojejku, ale było. Ty widziałeś? Kurna, to było najmocniejsze branie dzisiaj. To łowisko się ciągle zmienia. To jest niesamowite, jak to dzisiaj... Takie mam wrażenie, że trzeba się do tych ryb dopasowywać. Wspomniałem wcześniej, że miałem wrażenie, że te ryby są gdzieś w toni, no bo z dna biorą jazgarze. Brania są natychmiast po zarzuceniu, no i później chwilę po tym, jak powiedziałem, no to się okazało, że zarzucam i nie mam brania szybko, ale też nie mam jazgarza, który tą moją niedużą przynętę przechwycił, czyli mam założone 2 ochotki i biały robak. Wcześniej taką przynętę przechwytywały, jak leszcz tego z opadu nie złapał, no to jak to już spadło na dno i jakiś czas leżało, to przechwycał to jazgar, a tutaj stoję parę minut i nie mam jazgara. Więc doszedłem do wniosku, że być może te leszcze, które gdzieś tam stały w toni, jednak zdecydowały się, żeby zejść na dno i zażerować, więc zmieniłem przynętę na bardziej wyraźną, która się wyróżni na dnie. Wziąłem dendrobenę z białym robakiem, taką przynętę jak zacząłem łowienie i po 3 minutach nastąpiło branie i jest piękny leszcz. Więc no sam nie wiem, no kolejne ryby mogą to potwierdzić, czy moje wnioski są słuszne, czy nie. No ale może są słuszne. Piękna ryba. No zdecydowanie największy dzisiejszy leszcz. To jest już ponad 50-centymetrowa ryba. Chciałoby się łowić same takie duże leszcze. No ale rzeczywistość bywa różna. Ojejku. Pan samczyk się zakręcił.
No zobaczcie, no to już jest konkretny leszcz. No nie pomyliłem się tutaj, nie wiem czy to będzie widać. 53 cm będą, 2, no widać, że ponad 50. Także ryba zdecydowanie większa od poprzednich. Piękna, piękny kolorek. Jeszcze brzuszek ma taki szczuplutki, ale mam nadzieję, że w moim stanowisku tutaj sobie podje i będzie grubiutka. Teoria była taka, że te duże z gracją odpływają. Zobaczymy, czy ten się wpisze w ten scenariusz. No zobaczcie, nie miałem racji? To jest to, dlatego 60 jeszcze lepiej by odpłynęła. Dzisiejsze nagrywanie już wielkimi krokami zbliża się do samego końca. Ryb może zbyt wiele nie złowiłem, natomiast mam takie poczucie, że to nie był najłatwiejszy dzień nad wodą. Jest luty, zimno, pomimo tego, że to jest takie miejsce, w którym wędkarze no, często łowią i nieraz bardzo dużo tych leszczy potrafią złowić. No to dzisiaj, tak jak Michał tutaj przeszedł brzegiem i rozmawiał z wędkarzami, no to ogólnie wędkarze kręcili nosem. Albo nie złowili nic, albo prawie nic. Takie wyniki no, nie były najlepsze. Ja też miałem... O, jest następna ryba. Też miałem takie wrażenie, że te ryby no, nie są chętne do brania. Zresztą to było widać, jak zmieniłem z dużej przynęty na małą. To coś tam się zadziało, tak jakby te ryby przechwytywały przynętę opadającą, więc starałem się do tego dopasować. To też kilka ryb przyniosło i to też kilka brań dało i udało się kilka ryb podebrać. Natomiast teraz już to jest kolejny zarzut już na dno, większą przynętą z dendrobeną, pewne branie, kolejny lecz, więc być może to jest ten czas, że te ryby, które stały w toni, wreszcie przyjęły zaproszenie do stołu i zejdą do dna, albo już zeszły i żerują i teraz będę się cieszył regularnymi braniami. Zaraz to sprawdzę. Zobaczcie, już biorą po męsku, duża przynęta. Już jazgarze nie przeszkadzają na dnie, więc to jest też dla mnie był znak, że może warto pójść właśnie w stronę troszkę większych przynęt, żeby łowić regularnie ryby z dna. Okazuje się, że zanęty, które zawierają mączkę rybną, działają także na łowiskach naturalnych. Czy lepiej byłoby łowić zanętą, powiedzmy taką tradycyjną, bez mączek, czy zanętą z mączką? Tego do końca nie wiem, bo no nie mam porównania, bo miałem tylko zanętę, którą przygotowywałem na samym początku. Ale mam takie przeczucie, że być może dzisiaj taki trudny dzień był, być może zanęta, powiedzmy w takim tradycyjnym stylu, mogłaby się okazać lepsza. Jednak ta zanęta z mączką rybną, no ona jest bardziej wyrazista, ten aromat tej zanęty jest dosyć taki ostry. Co nie wiem, no wydaje mi się, że czasami działa bardzo dobrze na ryby, ale czasami tak te ryby mogą nieufnie do tego podchodzić. Wiem, że na pewno można te zanęty stosować na wodach naturalnych i też można na to łowić ryby. Łowiłem na to płocie, teraz brały leszcze, także trzeba próbować i myślę, że im bliżej lata, tym zanęty na mączkach rybnych będą bardziej skuteczne. Okazuje się, że coś, co przez chwilę działało, za chwilę nie działa. Znowu te ryby się podniosły. Znowu musiałem wrócić do tego zestawu z bardzo długim przyponem. Tutaj mam przypon metrowy plus jeszcze 20 cm feder gumy, więc 1,20 m haczyk od koszyczka. Jeden biały robak, 3 ochotki i praktycznie, nie wiem, kilkadziesiąt sekund po zarzuceniu branie. Więc to jest niesamowite.
jak dzisiaj, no chyba jest trudno, takie mam wrażenie, że te ryby no, są gdzieś tam w toni, zresztą jest podobno niskie ciśnienie, więc chyba coś zaczepiłem. Siedzę w zaczepie. Nie było tu zaczepu. Puk, puk. Jest tam kto? Nawet nie wiem, czy jeszcze ta ryba jest. Udało się wydostać ten koszyczek z zaczepu. Całe szczęście Michał został wyposażony w wodery, czy w spodniobuty nawet. No i mógł tego leszcza uwolnić tam z zaczepu. Znaczy chyba to koszyczek był zaczepiony. Potwierdzam, koszyczek. Ależ był na tyle dobrze zapięty, że nie udało mu się wypiąć w tym czasie, co byliśmy w zaczepie. Także kolejna piękna ryba do kolekcji. To już będzie ostatnia ryba w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca i do zobaczenia na następnym filmie na kanale Sonu Bites Polska. Jeśli się spodobało, łapkę w górę proszę pozostawić i subskrybować kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Skubane nie są proste te ryby. No to jest właśnie piękno wędkarstwa, że przyjeżdżasz niby na łowisko, gdzie powinno być gięcie szczytówy co chwila, nie? I siedzisz i co jest nie tak? Co zrobiłem nie tak jak potrzeba?